Październik cieszy oczy piękną gamą barw kolorowych liści. Dni są bardziej deszczowe, chłodniejsze i znacznie krótsze. W październiku jest już sporo wolnego miejsca na grządkach po plonie głównym. Zbieramy wówczas dynie, buraki ćwikłowe, pietruszkę korzeniową czy kapustę oraz marchew czy ziemniaki i inne warzywa. Pozostały jeszcze do zebrania późne odmiany jabłek i gruszek oraz śliwek, a także pigwy. Jednak można w tym miesiącu przygotować warzywa wiosenne, wysiewając je wprost do gruntu właśnie teraz. Warto skorzystać z faktu, że temperatury są umiarkowane, a gleba przeważnie wilgotna. Wczesny wysiew sprawi, że wcześniej zbierzemy plony następnego sezonu, a rośliny unikną niektórych szkodników, które atakują młode rośliny wiosną. Należy jednak pamiętać, aby wybierać odmiany ozime. Te odporne na mróz, a szybko rosnące, o krótkim okresie wegetacji zbierzemy jeszcze w tym sezonie. Natomiast możemy też wysiać te, które zbierzemy na wiosnę, a ich nasiona przezimują w glebie. Będziemy mieć mniej pracy na wiosnę. Przed posadzeniem roślin trzeba przygotować ziemię podobnie jak na wiosnę. Należy ją odchwaścić, przekopać, zakwasić lub zawapnować, a także minimum 3 tygodnie przed siewem zasilić nawozem i wymieszać z kompostem. Przez cały październik możesz sadzić czosnek ozimy z ząbków, zbierzesz go na wiosnę. Dobra będzie odmiana harnaś lub okran, sadzi się go na głębokość 5 cm, zbiory będą w lipcu. Czosnek posadzony jesienią plonuje wcześniej, niż posadzony wiosną. Jeśli jest ciepły październik, lepiej sadzenie czosnku przełożyć na listopad. Dla czosnku słoniowego tak samo. Czosnek niedźwiedzi wysiany teraz, wzejdzie na wiosnę. Cebula ozima z dymki, np. rawska, czerniakowska, fiesta i żytawska, sadzimy ją na głębokość 4 cm, a ich wielkość powinna mieć powyżej 2 cm grubości. Tak przetrwa najpewniej. Do uprawy zaleca się stanowisko po uprawach na oborniku, lub nawiezienie grządki rozłożonym kompostem, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem siewu. Przed zimą zagon warto okryć słomą. Jeżeli na wiosnę rośliny przykryjemy agrowłókniną, zbiór nastąpi już w połowie kwietnia. To czas na wysianie modraka morskiego, który wzejdzie w marcu. Gdy wzejdzie za gęsto, wysiane siewki należy rozsadzić na miejsce stałe, gdy są w fazie od 4 do 5 liści. W pierwszym roku uprawy plon jest mały, dopiero w następnych latach zbiera się obfite plony liści i kwiatów do jedzenia. Szpinak zimowy, np. matedor lub olbrzym zimowy, siejemy jedynie gdy jest zimny październik, tak by wykiełkował na wiosnę. Jeśli jest za ciepło, przełóż wysiew szpinaku na następny miesiąc. Jeśli wzejdzie, zabezpiecz go przed mrozami ściółką lub włókniną. Do siewu przedzimowego najlepsze będą odmiany mrozoodporne, takie jak Prima, czy też Castra. Wczesny zbiór będzie możliwy od kwietnia. Roszponka wysiana przez cały październik ma szansę wzejść jeszcze jesienią, jest odporna na mróz, więc można się nią cieszyć nawet zimą. Jeśli będzie za zimno na wschody, wzejdzie dopiero wiosną. Możemy też wysiać zwykłe sałaty. Jesień to odpowiednia pora, bo nie tworzą tak szybko kwiatostanu i szybciej zawiązują główki, a do kiełkowania wymagają temperatury jedynie 12 stopni Celsjusza. Można je uprawiać pod osłonami. Po 15 października wysiany koperek wzejdzie na wiosnę. Jeśli wzejdzie wcześniej, mróz go zniszczy, więc lepiej wysiać go później. W ten sposób uzyskamy bardzo wczesny zbiór tego warzywa na wiosnę. Najlepsze odmiany ozime to szmaragd, ambrozja, lucullus, emat. Przed wysiewem koperku glebę zasilamy gnojówką z pokrzywy lub np. nawozem z azotem i fosforem. Jeśli pogoda nie zapowiada temperatury powyżej 4 stopni, można już wysiewać marchew i pietruszkę ozime, ale mróz na pewno zniszczy część roślin, dlatego posiej je gęsto. Odpowiednie odmiany pietruszki to np. cukrowa, kaśka, lęka. Natomiast marchewki to Kalina, Karo, amsterdamska, Primo, Espresso, Calibra, Hambor, Nektarina, Nanda, Dam Cobalt, Tempo. Marchew i pietruszka zaczyna kiełkować w temperaturze 4 stopnie Celsjusza, lepiej więc wysiać je w ostatnim momencie przed nastaniem mrozów. Może być to w listopadzie lub nawet dopiero w pierwszych dniach grudnia. Pietruszka nieco lepiej zimuje niż marchew, a wiosną siewki lepiej znoszą przymrozki. Zbiory nastąpią w końcówce maja i przez cały czerwiec.
kwiaty, które warto posiać w grządkach między warzywami, to na przykład nagietek, który wzejdzie na wiosnę, ale również lawenda posadzona teraz będzie lepiej rosła. Wszystko, co wzeszło za wcześnie, zabezpieczamy włókniną przed mrozem, jest szansa, że dotrwają do wiosny. Pamiętamy też o podlewaniu siewek. Przez podział kart rozmnażamy teraz rabarbar, lubczyk i czomber. Sadzimy też chrzan na grządce warzyw wieloletnich. Można też wysiać szczaw, który wzejdzie na wiosnę i będzie się odnawiał co roku jako warzywo wieloletnie. Rozmnażamy przez odkłady pędącza takie jak, na przykład chmiel. Pędów nie odcinamy, ale lekko nacinamy, przyciskamy do ziemi i przysypujemy piaskiem. Sadzimy również bulwy topinamburu, który potrafi odradzać się przez kłącza i bulwy pozostawione w glebie, warto więc posadzić go tak, by nie opanował całego terenu. W tym okresie sadzimy też drzewa i krzewy owocowe wykopane z gruntu. Jabłonie, grusze, śliwy, orzechy włoskie, leszczyna, porzeczki, aronia, borówka, agerest, jagodę kamczacką, maliny i jeżyny, przy czym jeśli posadzimy jeżynę bezkolcową, to będzie ona wymagała zabezpieczenia przed mrozem. Pamiętajmy, aby nie sadzić drzew, które są ciepłolubne, jak wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, morele, nektarynki, figi. Te lepiej posadzić wiosną, a jeśli posadzisz je jesienią, to pamiętaj, aby je okryć i zabezpieczyć przed mrozem.